Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj zapraszam na krótki spacer po moich grządkach. Ostatnie filmy były takie bardziej szczegółowe, można powiedzieć. Pokazywały poszczególne kwiaty, które teraz kwitną. A dzisiaj tak bardziej ogólnie spojrzenie na moje rabaty. Przez ostatnie 2 dni udało mi się trochę w ogródku pracy nadgonić. Była ładna pogoda, miał padać deszcz, ale na szczęście im się pogoda nie sprawdziła i mogłam troszeczkę popracować w ogródku. Najpierw jeszcze na chwilę odniosę się do mojego filmiku z początku kwietnia. To był przedostatni film. I w tym filmie pokazywałam moje małe narcyzki, które zawsze nazywałam babcinymi. I nie wiedziałam, co to są za narcyzy, ale po tym filmie, po komentarzach pod filmem, troszeczkę poszukałam, poszperałam i chyba już wiem, co to są za narcyzy. Prawdopodobnie jest to narcyz Thalia, odmiana Sun z takim żółtym przykoronkiem. Początkowo wydawało mi się, że to jest może narcyz poetów, ale rzeczywiście to nie jest to. Nie ma tego pomarańczowego brzeszka na przykoronku i kształt płatków jest taki właśnie, który pasuje do tego narcyza Thalia. Także podejrzewam, że to jest właśnie ten narcyz. Tutaj u nas w ogródkach właśnie takich babcinych był bardzo popularny. Pewno po prostu przechodził z sąsiadki na sąsiadkę. Kobiety się obdarowywały i dlatego u nas właśnie ten był taki popularny jako ten narcyz w babcinych ogródkach. A teraz krótko przejdę po ogródku. Wczoraj po raz pierwszy w tym sezonie mąż skosił trawę. Co prawda twierdził, że jeszcze nie trzeba kosić, ale ten trawnik wyglądał brzydko. Po zimie wystawały takie pojedyncze kępy trawy. Wyglądało to bardzo nieładnie, a teraz już mogę powiedzieć, że wygląda sympatycznie. O, nazwijmy to tak. Angielski trawnik to nie jest i nigdy nie będzie. Natomiast no, jest już tak w miarę równo. Tutaj przez ostatnie 2 dni troszeczkę porobiłam porządków na rabatach i tę rabatę już sobie właściwie w całości uporządkowałam. Zrobiłam tutaj takie angielskie obrzeże, bo ja właśnie takie mam. Nie mam obrzeży z kostki, po prostu moje rabaty są zbyt płynne, ciągle wędrują, coś się zmienia i obrzeża z kostki byłyby niewygodne. Przy takich angielskich rabatach, angielskich obrzeżach ważne jest, żeby powierzchnia trawnika była tak około 4-5 cm powyżej powierzchni rabaty. I dzięki temu, jak jedziemy tutaj kółkiem kosiarki, to bardzo ładnie się ścina ten brzeg trawy. I nie trzeba dokaszać pod kaszarką albo takimi nożycami. Mamy już ładnie uporządkowane wszystko. Na tej rabacie już ładnie mam porządek zrobiony, pozbyłam się wszystkich chwastów. Tutaj mam takie puste miejsce i myślę, że w to miejsce posadzę alstremerię. Będzie tutaj ładnie wyglądać przed hortensjami. Tu jest hortensja Pink Lady i Silver Dollar. One już zaczynają wypuszczać ładnie listki. Niedługo się zazielenią. Moje iryski też ładnie już odbiły. W zeszłym roku były takie zmarnowane przez bluszczyk kurdybanek, ale widzę, że już nawet dosyć ładnie wyglądają. Bardzo ładnie rosną mi czosnki. Nie pamiętam w tej chwili jakie odmiany, ale widzę, że tutaj ten jeden już ma ładny pęd kwiatowy. Niedługo będzie piękna fioletowa główka, bo mam 2 odmiany i obie to są fioletowe. Jedna jest niższa, druga wyższa. Ta jest trochę wyższa. Tutaj jest druga odmiana czosnku. Ta jest niższa, ale tam na dole też już widzę, że już wybija się pąk kwiatostanowy. Także będzie to ładnie wyglądać tutaj. I co mnie zaskoczyło,
czasie prac przy właśnie tej rabacie zauważyłam, że do kwitnienia zbiera się moja Pivonia mollis. Już ma takie piękne pąki kwiatowe, także na dniach już będzie kwitła. Jest śliczna, bardzo ładne ma też te liście, takie jak gdyby powleczone lekko woskiem, ale to nie jest wosk, to jest po prostu jakoś tak układ komórek chyba, że daje taki poblask ciekawy. Bardzo ładnie wypuszczają też pędy róże. W tym roku róże cięłam nisko, tak żeby je odmłodzić, obniżyć, żeby miały silniejsze pędy. Tutaj jeszcze muszę wyciąć na przykład ten pęd, który jest suchy. Cały czas kwitną narcyzy. Ładnie nawet powstawały 2 dni temu, 3 dni temu był deszcz i one tak troszeczkę pozwieszały główki, ale teraz po tych 2 słonecznych dniach znów ładnie się wyprostowały. Uporządkowałam tutaj sobie tę rabatę, też już jest bez chwastów. Powierzchnia ziemi podnosi mi się wokół róż, dlatego porobiłam tutaj takie dołki. Mam nadzieję, że to im nie zaszkodzi, ale nie chcę, żeby to miejsce szczepienia było bardzo głęboko, bo jak widać miejsce szczepienia jest gdzieś tutaj, a poziom ziemi w tej chwili jest około 5-8 cm wyżej niż miejsce szczepienia. Dlatego tutaj obie te róże tak lekko obkopałam, zrobiłam im takie jak gdyby małe misy dookoła. Tutaj wypuszczają listki moje drugie takie pasiaste iryski. To jest irys gładki. Też kwitnie na kolor fioletowy. Kwiaty są ciemnofioletowe, dużo mniejsze, mniej atrakcyjne niż u irysa bladego. Małe żółte iryski, które już niedługo będą kwitły, bo one kwitną najwcześniej, są malutkie, ale kwitną najwcześniej. Na tej rabacie jeszcze będę musiała zrobić plewienie, ale ładnie wypuściły pędy moje Pivonie Barcella. W tym roku już powinny kwitnąć, w ubiegłym roku nie kwitły, ponieważ 2 lata temu je przesadzałam, podzieliłam. Dzielenie Pivonii z sekcji Itoch jest bardzo trudne. To jest bardzo zdrewniała, mocna karpa i to jest zupełnie inne zadanie niż dzielenie Pivonii tych bylinowych, lekarskich, które zwykle przekopujemy. Tutaj kwitnie poletko gęsiówki kaukaskiej, mieszanka różowej i białej. O tej porze bardzo ładnie wygląda. Tutaj wykopywałam róże z pomiędzy tej gęsiówki, także został taki dołek. Trzeba będzie to zarównać. Ładnie wschodzi już trawa Hakonechloa makra w odmianie aureola. Już teraz takie ładne żółte języczki, żółto-zielone języczki. Wygląda bardzo ładnie. Muszę jeszcze tutaj usunąć ten bodziszek z pomiędzy tych źdźbeł, żeby ona miała więcej miejsca. Wyszły już z podziemi serduszki okazałe. Kwiaty już niedługo będą się rozwijać. Tutaj już jest tak ładnie widoczny ten kwiatostan. I niedługo będą piękne, różowe serduszka. Te serduszka nawet mi się ładnie rozsiewają, pod warunkiem, że nie zniszczę siewek. Także muszę tutaj uważać i po prostu w przyszłym roku z samej wiosny nie będę tutaj mocno gracką pracować, żeby nie zniszczyć młodych siewek. Tutaj jest jeszcze dużo chwastów, to będę musiała usunąć, ale tutaj na tym kawałku rabaty rosną tulipany, które sadziłam pod koniec stycznia. Przetrwały, myszki ich nie zjadły. Widzę, że tylko jedna cebulka, ale ta cebulka to zgniła i dlatego nie ma tej roślinki. Natomiast myszy
tutaj nie zadziałały, nie pozjadały. Może nie zdążyły po prostu znaleźć. Zastanawiałam się, czy te tulipanki będą kwitły, tak późno posadzone, ale widzę, że tak. Do stycznia były w zimnym garażu, no a później właśnie w styczniu, jak sobie o nich przypomniałam, posadziłam. Będą kwitły później, ale będą kwitły. Tutaj jest moja nowa rabata z różami, które też ładnie rosną. Te, które przesadzałam, też wypuszczają pędy. No one będą rosły wolniej na pewno, ale widzę, że nie obsychają. Popuszczały ładne pączki i nawet pewno w tym roku będą kwitły. Tutaj są dwie piwonie, które uzyskałam z podziału mojej piwonii śmierdziuszki o łososiowych kwiatach. Myślałam, że w tym roku nie będzie kwitła. Ja ją sadziłam w ubiegłym roku późną jesienią, ale widzę, że pąki są i będzie kwitła. Zaskoczyła mnie trochę, bo byłam przekonana, że nie będzie kwitła. Ona ma bardzo, bardzo mięsiste i bardzo grube korzenie. Moja starsza rabata z różami, która wymaga jeszcze dużo pracy. Tutaj ta jasnota purpurowa ładnie kwitnie, ale trzeba się jej stąd pozbyć. Róże pięknie puszczają młode pędy. I teraz pozostaje tylko czekać na kwiaty. Wypuszczają też liście miskanty. To jest Rabikiut, mój malutki miskancik. I pozostałe większe też już zaczynają wypuszczać. Pojawiają się pierwsze kwiaty poziomeczek. Tutaj już są. Także będą poziomki. Goździki brodate tworzą bardzo ładne kępki. Ten prawdopodobnie będzie jakiś jaśniejszy, ale to wszystko się okaże, jak zakwitną. Siałam mieszankę nasion, więc nie wiem, jakie to kolory są. Będzie niespodzianka. Floks szydlasty już ma pięknie zawiązane pąki i już niedługo zacznie kwitnąć. Bardzo ładnie wyglądają teraz bergenie. Tutaj jest akurat taka forma niżej rosnąca. Ona ma mniejsze liście, na jesieni się przebarwia bardzo ładnie na kolor bordowy i przez całą zimę liście są bordowe. I mój rabarbar, już niedługo będzie można zjadać ogonki liściowe. Dam mu jeszcze ze 2-3 dni podrosnąć i pewno zrobię jakieś bułeczki z rabarbarem. Tulipany, które zakwitły jako pierwsze, cały czas ładnie wyglądają. Natomiast te malutkie narcyzy zaczynają już przekwitać. No i ślimaki je jedzą. Tutaj następny tulipanek, ten jest jeszcze w pąkach i dopiero będzie kwitł. Poletko z żurawek marmaladę wygląda teraz bardzo ładnie, zaczęły wypuszczać nowe liście i nabrały takiego ładniejszego kolorku, taki żywy kolor. Na tę rabatę w zeszłym roku przesadziłam funkię August Moon. Tutaj wychodzą kły funki, ale razem z tą funkią przesadziły mi się zawilce gajowe i teraz tutaj będą się rozrastać w kolejnym zakątku ogrodu. Tutaj wychodzi irys syberyjski, pink parafit. Dopiero jesienią oczyszczę go solidnie z tego barwinka, a teraz tylko tak po prostu, żeby miał więcej światła. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Żegnam się moimi narcyzami o kwiatach pełnych, ale one są bardzo fajne, ładnie wyglądają, ponieważ są niższe niż tamte moje drugie, które kwitną jako pierwsze. Tamte to są chyba Ice King. Te nie wiem jaka to odmiana, ale kwitną później i mają dużo krótsze łodyżki, dlatego
nie wykładają się tak jak tamte. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.